Dzień dobry, witajcie w filmie o dyferencjale E65, E66, czyli seria 7 w E36. Ten film jest w pewnym sensie kontynuacją, a może nawet uzupełnieniem filmu z poprzedniego roku, w którym mówiłem o adaptacji dyfla E39 do wózka E36. I od tego czasu, z racji, że budowa mojego auta się bardzo przyciąga, moja wiedza się mocno zaktualizowała i zmieniłem też podejście do tego układu napędowego, który mam tutaj zamontowany. Ten poprzedni wózek, on jest gotowy i mam tam praktycznie wszystko oprócz wału napędowego przygotowane, ale zmieniłem zupełnie koncepcję na ten dyferencjał, głównie ze względu dostępności przełożeń i wytrzymałości tego dyferencjału, co nie oznacza, że tamten film i wszystko, co tam mówiłem w tamtym filmie, jest niezgodne z prawdą, bo wszystko jest zgodne z prawdą, tylko że ten film będzie od A do Z uzupełnieniem, jak to zrobić od samego początku przerobienia wózka, dopasowania elementów do montażu, ponieważ w tym momencie, kiedy to nagrywam, mam 100% części na to, żeby to założyć i jak to wyłączę, to wkładam wszystkie części i wyjeżdżam na zewnątrz, ponieważ jest przerobiony wózek, jest dyferencjał, są półosie, jest przerobiony wał napędowy, także mam 100% części do tego, żeby to złożyć i żeby wyjechać na zewnątrz. I w tym filmie właśnie chcę powiedzieć, jak ten wózek przerobić i dopasować tutaj dyferencjał do wózka, jak to wszystko ustawić, jeżeli chodzi o liniowość, o kąty i tak dalej, bo tego nie było w poprzednim filmie, a jest to bardzo istotne. Powiem o tym, z jakich części korzystam i dlaczego akurat z takich. To będzie takie pełne kompendium wiedzy. To nie jest przeróbka zdecydowanie łatwa i prosta i przyjemna, ale myślę, że ze względu na wytrzymałość tych elementów jest to warte, żeby to zrobić, bo plan jest taki, żeby to założyć i o tym zapomnieć. Testy najszybciej będą wiosna-lato 2025 ze względu na pozostałe elementy w aucie, głównie silnik. Ale myślę, że wszystko zostało tak dobrze tutaj dopasowane, wymierzone i zrobione, że jest to wytrzymałe i po prostu zapomnę o tym, że to jest na aucie. Nie przedłużając, zapraszam Was do filmu od samego początku, czyli jak przerobić i dopasować wózek do tego, żeby można było go tutaj założyć. Ale zanim przejdziemy do zdjęć, to bardzo się cieszę, że nagrywanie tego filmu zajęło mi długo, bardzo długo, ponieważ w odróżnieniu do poprzedniego filmu zależało mi na tym, żeby w tym przypadku, oprócz tego, żeby to wszystko tutaj założyć, sprawdzić przy pełnym obciążeniu. No i tak się składa, że jestem po drugim dniu treningu, docierania silnika, dzisiaj akurat strojenia już takiego docelowego, jeżeli chodzi o silnik i jazdy przy pełnym obciążeniu. No i tak jak zobaczycie na tym filmie, wszystko działa prawidłowo. Wyszły pewne drobne problemy podczas poprzedniego treningu, mianowicie uszkodziła się osłona przegubu, ponieważ są tutaj półosie od E39, które wymagają tego, żeby w górnym wahaczu zrobić rewizję. Zrobiłem ją za małą i przy pełnym zamknięciu zawieszenia na dosyć miękkiej sprężynie okazało się, że trzeba tą rewizję zrobić po prostu większą, więc tym bardziej się cieszę, że sprawdziłem to. Pozostałe rzeczy wszystkie działają, zmieniłem tylko przełożenie ostatnio na trochę dłuższe, ale to nie wpływa jakby na całość tego zawieszenia, które tutaj zostało założone, całość tego dyferencjału, napędu, ogólnie wszystkiego od A do Z, ponieważ ten film będzie się skupiał na wózek, dyferencjał, półosie, wahacze i wał napędowy. I to będą główne rzeczy, które będą w tym filmie. Ewentualnie jakieś drobne detale też powiem, ponieważ zmieniła się koncepcja na skrzynię biegów w ostatnim czasie, ale to nie wpływa jakby na pozostałe elementy. Także teraz już z czystym sumieniem zapraszam Was na film, jak to zostało tutaj założone, wymyślone i zrobione tak, że to działa, i mam nadzieję, że zmienię sobie przełożenie i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten napęd. Także zapraszam Was na film. Zanim przejdziemy do zdjęć, no to musicie wybaczyć, ale jeszcze będzie kilka słów teorii, ponieważ jest to bardzo istotne. Mianowicie typy dyferencjałów po ich typach, a nie po nazwach potocznych, bo może być to bardzo mylące, o czym za chwilkę powiem. Dlaczego zdecydowałem się na dyferencjał E65, a nie E39 i o tym, dlaczego nie zdecydowałem się w ogóle od samego początku na dyferencjał E36, tylko robię tą całą wariację z modyfikacją wózka, ponieważ to wszystko jest ze sobą połączone. Na początek typy dyferencjałów. W BM-kach z tamtych lat mamy dostępne 3 rodzaje przełożeń.
Typ 168, typ 188 i typ 210, później zamienione na 215. Ta cyfra oznacza nic innego jak wielkość koła talerzowego w milimetrach. I idzie to w bezpośredniej korelacji z wytrzymałością tego dyferencjału, ponieważ im jest większy silnik, większa moc, większy moment, tym fabrycznie jest ładowany większy dyferencjał z większym kołem talerzowym. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ mówiłem w poprzednim filmie o tym, że w Stanach jest często wykorzystywany dyferencjał Ford 8.8. To jest dyferencjał z pick-upów, o ile dobrze pamiętam, z Mustangów chyba też. I ten dyferencjał jest ogromny, jest bardzo pancerny, wykorzystywany w drag racingu, w drifcie, tam gdzie jest potrzebny duży, bardzo wytrzymały napęd. I ciekawostka jest taka, że to 8,8 cala w przeliczeniu na milimetry daje 224 mm w zaokrągleniu, dokładnie tyle, ile tutaj widzicie. Także można powiedzieć, że są to bardzo podobne dyferencjały, jeżeli chodzi o wielkość koła właśnie talerzowego, czyli ten Ford 8.8 i typ 210-215. Dlaczego nie należy sugerować się nazwami mała głowa, duża głowa, średnia głowa? Z prostego powodu. To określenie jest zależne od tego, o jakiej karoserii mówimy, ponieważ typ 168, typ 188 i typ 210 wychodziły w E36. 168 to jest mała głowa, 188 to jest duża głowa, a typ 210 wychodził w M-kach i generalnie on jest na dobrą sprawę niewykorzystywany, jeżeli chodzi o jakąkolwiek potoczną nazwę. Dla jasności, dyferencjał typ 188 wychodził w E36 M3 na początku produkcji europejskiej oraz we wszystkich latach produkcji amerykańskiej, ale dyferencjał typ 215 co do zasady wychodził tylko w E36 M3 i w żadnej innej konfiguracji. Ale niezależnie czy mówimy o typie 188 czy o typie 215, wszystkie są bardzo drogie i nie bierzemy ich pod uwagę. Cena wynika z tego, że jest tam szpera płytkowa oczywiście. Także skupmy się na tym, co mamy dostępne w normalnych pieniądzach w E36, czyli mamy typ 168 i typ 188, czyli mała głowa i duża głowa. I ciekawostka jest taka, że w E39 z kolei nie mieliśmy typu 168, był typ 188 i typ 210. I 188 jest określany jako mała głowa w E39, a 210 jako duża głowa. Mało tego, w E46 wychodziły trzy rodzaje: 168, 188 i 210. Mała głowa, średnia głowa, duża głowa. To wszystko zależy od tego, o jakiej karoserii mówimy, ale jedno jest pewne: im większy dyferencjał, tym jest bardziej wytrzymały i to jest bezdyskusyjne. Jeżeli chodzi o auta o mocy w granicach 400-500 koni, 500-600 momentu, to oczywiście dyferencjał 210 z półosiami, o których za chwilkę też powiem, czyli 3-litrowy diesel E39, to jest najlepsza opcja, ponieważ jest to najbardziej wytrzymałe. Problem jest tylko taki, zwłaszcza w E36, w porównaniu do E46 na przykład, że wózek E36 jest dosyć ciasny, ma miejsca mocowania dosyć ciasno. E46 ma je kawałeczek dalej, dzięki czemu fabrycznie mieści się tam dyferencjał 210 i dużo łatwiej jest zaadaptować dyferencjał 210, nawet z innej karoserii typu na przykład E65. W E36 jest to już dużo trudniejsze. I ja osobiście zdecydowałem się na dyferencjał E65 trochę przez przypadek, między innymi dlatego, że napisał do mnie Kamil, znajomy, który po publikacji tamtego filmu poprzedniego powiedział, że ma taki dyferencjał 338, który od niego odkupiłem. Po części też dlatego, że w E39 typ 210 jest kiepska dostępność przełożeń, a w E65 już jest dosyć fajna. Dla przykładu są trzy rodzaje przełożeń, które widzicie tutaj, dwa z nich mam, jedno jeszcze nie, ale jest to w planie, żeby móc sobie te przełożenia zmieniać. Po prostu chciałem możliwie jak największy dyferencjał i tyle. A można to zrobić łatwiej. Można dyferencjał 188, czyli ten duża głowa, średnia głowa, nazwijmy to. Najtańszy, który jest dostępny, to jest E39. Mam taki dyferencjał 315. Nie do końca pamiętam, z jakiego on jest silnika. Tutaj teraz widzicie na zdjęciu, on pochodzi dokładnie z tego auta. Jeżeli chodzi o typ 188, czyli ten pośredni, on jest najlepszą opcją, jeżeli chodzi o adaptację innego dyferencjału, ponieważ jest bardzo dużo przełożeń. Plus do tego taki dyferencjał z 39 kosztuje 100 zł, 150. Mało tego, możemy tutaj dodać flansze przejściowe
Jeżeli chodzi o półosie, najlepszą opcją to, co pasuje do E36 i E46 do typu 210. Mówiłem o tym w poprzednim filmie poniekąd, ale uzupełnię to. Są półosie z E39 albo 4 litry, czy tam 4V8, typ 210 dyferencjał musi być koniecznie, albo z 3-litrowego diesla i tutaj mamy półosie za 100 zł, są dostępne wszędzie. Wiem, że jeden z polskich producentów robi flansze przejściowe, czy takie adaptery przejściowe pod te półosie, ale te flansze są dostępne, jeżeli dobrze ich poszukacie, to one są dostępne w internecie dosyć łatwo. Można je kupić dużo taniej niż to, co widzieliście przed chwilką. I dzięki temu mamy dyferencjał typ 188, który już sam w sobie jest dosyć wytrzymały do takiej mocy 400-500 koni. Plus do tego mamy flansze przejściowe i montujemy półosie 3-litrowy diesel, ponieważ w parze dyferencjał i półosie w BM-kach zawsze dużo słabsze są półosie. Mała głowa E36, na pewno dużo z Was ma ten dyferencjał i wiem o tym, że niektórzy upalają latami małą głowę z V8 i na małych półosiach i wszystko gra. Ok, zmniejsz ciśnienie, dodaj trakcji, później pogadamy. Dużo słabsze są półosie w tym zestawie, czyli mała głowa, bardzo słabe półosie, zwłaszcza przeguby wewnętrzne bardzo często siadają, ale zewnętrzne też. Duża głowa E36, typ 188. Mamy tam już większe półosie, ale one też są słabym ogniwem jakby tej pary. I typ 210 zazwyczaj ma bardzo duże półosie, chociaż jeżeli chodzi o E46, tutaj też bywa różnie, ponieważ typ 210 on wychodził w E46 w 3-litrowym dieslu, ale te półosie, które tam były, one też nie słyną z jakiejś niesamowitej wytrzymałości i dużo lepiej jest założyć półosie 3-litrowy diesel. Różnica jest tylko taka, że musicie mieć albo wahacz wleczony z 3-litrowego diesla lub benzyny, albo możecie zrobić coś innego, co mówiłem o tym w poprzednim filmie, ale powiem o tym jeszcze raz. Czyli jeżeli chcecie wykorzystać taką półoś, to potrzebujecie fres w pieście, który jest większy. I możecie zrobić to w ten sposób, że kupujecie piastę, którą widzicie tutaj na zdjęciu, toczycie ją dokładnie w ten sposób i dzięki temu ta piasta, która jest fabrycznie pod większe łożysko, po stoczeniu czopa na mniejsze łożysko pasuje do wszystkich innych wahaczy wleczonych. Macie wtedy tani wahacz wleczony, nawet taki, który macie. Bardzo tanie łożysko w granicach 40-50 zł i piastę, którą musicie kupić i stoczyć, ale dzięki temu macie plug and play, jeżeli chodzi o półoś typ 210, czyli tą największą, do napędu albo 210, jeżeli macie taki dyferencjał i zrobicie sobie to na przykład tak jak ja, albo macie flansze przejściowe. Opcje są różne. A dlaczego właściwie nie napęd E36 duża głowa? Skoro mówię o tym, że typ 188 jest wystarczający, można dać flansze przejściowe, duże półosie i wszystko będzie działało, a nie potrzebuje kombinacji z cięciem wózka. Z prostego powodu cena. Oczywiście chciałem mieć duży dyferencjał typ 210, czyli musiałem kupić M-kowy i tego zupełnie nie brałem pod uwagę. Mógłbym mieć ten mniejszy, tylko że ceny dyferencjałów E36 na ten moment, dużej głowy, no to jest kosmos. I jak chciałbym na przykład 3 dyferencjały, to opcje są dwie. Albo płacę po 1500-2000 za sztukę w różnym stanie, więc tam wychodzi 5, 6 za 3 dyferencjały. Albo mogę kupić dyferencjał na przykład o długim przełożeniu i zaadaptować z E34. Jest taka opcja, żeby przełożyć przełożenie z jednej do drugiej obudowy. I tutaj zwróćcie uwagę na Real OM, dokładne opisy i typ, czy to jest 188, czy 188K. One będą się różniły ze sobą, nie będą pasowały, ale jeżeli jest takie samo oznaczenie, na przykład 188K, to przełożenie będzie pasowało między sobą. I tutaj pozdrawiam Cię, Daniel, wiem, że tak robisz i masz takie dyferencjały na półce, tylko że to wymaga pracy. I doszedłem do wniosku, że wolę dużo bardziej włożyć tą pracę w przerobienie wózka i jeżeli będę chciał zmienić przełożenie, to kupuję dyferencjał i go wkładam. I nie muszę go rozbierać, zmieniać przełożenie i tak dalej. Dyferencjał, który ostatnio kupiłem, kosztował tyle, także cena jest dosyć śmieszna. Oczywiście, w poprzednim filmie mówiłem o tym, że nie chcę 65 ze względu na cenę przełożenia, tylko że ten 338 kupiłem dosyć okazyjnie, 2,81 kupiłem w normalnej cenie na Allegro, one po tyle chodzą, a jeżeli będę potrzebował 3,64, który też jest dostępny, no to będę go szukał może trochę taniej, myślę, że minimum 1000 pewnie będzie kosztował,
no ale w dalszym ciągu jest to dyferencjał, który jest jeszcze większy od dużej głowy E36, bo jest to 210, a nie 188. Plus do tego jest i tak tańszy, bo jeżeli chcielibyście kupić dyferencjał 364 E36 duża głowa za 1000 zł, no to powodzenia, jest to niemożliwe. Także podsumowując teorię, mam nadzieję, że uzupełniłem to, co chciałem uzupełnić, jeżeli chodzi o rodzaje dyferencjałów, typy i różne możliwości. Możemy teraz przejść, już obiecuję, do zdjęć, ale wrócimy do samego początku, jak zacząłem robić tą pierwszą wersję pod dyferencjał E39. No i tak to wyglądało na początku wstępnie, na gotowo. Później były jeszcze drobne zmiany, mianowicie relokacja mocowania dolnego wahacza. Później jeszcze raz malowanie, ale generalnie ten wózek tak wyglądał gotowy do założenia na samochód i w międzyczasie, jak auto stało pod chmurką w trakcie pracy nad innymi tematami, to on był zamontowany. Ale w międzyczasie zacząłem robić drugi wózek. Tutaj widać na zdjęciach, że on był wypiaskowany, przykręcony do statywu i na początku też był pod dyferencjał E39. Chciałem po prostu zrobić drugi na zapas pod dyfer E39, także zacząłem go trochę wycinać z tyłu, tak żeby zrobić miejsce na mocowania tylnego dekla. Zacząłem spawać z przodu zamknięcia tych boków do mocowań wahaczy, ale wtedy, w tamtym czasie kupiłem ten dyferencjał E65 i zmieniłem koncepcję. Także zacząłem pasować to właśnie z dyfrem E65 i na tym zdjęciu widać, że zrobiłem dosyć duży błąd, mianowicie zdemontowałem ten wózek z statywu i zacząłem go spawać luzem. No i niestety problem był taki, że zaczęło go dosyć mocno ściągać. Zacząłem pasować ten dyferencjał pod wózek, robić takie całkowicie pierwsze mocowania, żeby móc to założyć na auto i sprawdzić, jak to wszystko się mieści. Ale niestety ten wózek był tak mocno pocięty, pospawany nie na statywie, że go ściągnęło po prostu na boki. Także niestety, ale musiałem jeszcze jeden wózek wypiaskować i na tym zdjęciu właśnie jest ten wózek, który przed chwilką robiłem, a po lewej stronie mamy seryjny, nieruszany, wypiaskowany. Jeżeli chodzi o ten wózek po prawej stronie, no to widzicie tutaj na zdjęciu, jak on był pocięty, porzeźbiony, pospawany, znowu pocięty. To nie było najmniejszego sensu, żeby to zostawiać, tylko trzeba było zrobić od czystej kartki całkowicie, skoro zmieniła się koncepcja i wiem już teraz, jaki dyferencjał chcę. No to ten wózek już gotowy, wypiaskowany, przykręciłem na statyw i do samego końca go nie odkręcałem z tego statywu. Jeżeli chodzi o dyferencjał E65, to on w odróżnieniu do E39 z tyłu ma jedno mocowanie, z przodu ma dwa. E39 ma odwrotnie, z przodu ma jedno, z tyłu ma dwa, ale chciałem zrobić 4 mocowania, czyli wykorzystać 2 przednie, jedno fabryczne tylne i jeszcze jedno dorobiłem. Mniej więcej starałem się zrobić lustrzane odbicie tego po lewej. Jest zrobiona, wycięta na laserze blacha, która jest przykręcona dodatkowo do tylnego dekla, zdystansowana. Na tym zdjęciu tymi żółtymi strzałkami są zaznaczone dotoczone tuleje, które były na wzór tulei gumowo-metalowych, które miałem. Tylko że podczas spawania tego wózka i pasowania tego dyferencjału nie chciałem zakładać tulei gumowych, bo po prostu one by się stopiły, więc dotoczyłem na wzór tych tulei gumowych właśnie takie tuleje stalowe, które widzicie tutaj i one za chwilkę będą jeszcze się przewijały. Przy poprzednim wózku ta blacha, którą widzicie tutaj na pierwszym planie, ta jest cięta na laserze i zrobiłem kilka sztuk na wzór tego, co robiłem ręcznie przy poprzednim wózku. Ale trochę miałem problem, żeby ustawić ten dyferencjał na początku, więc dociąłem kilka takich blach na przyszłość, tak żeby móc je pociąć, pospawać, jeżeli coś będzie nie tak, to po prostu wziąć następną. Na tym zdjęciu te czerwone strzałki to są właśnie te wspomniane przed chwilą tuleje. Generalnie nie wykorzystałem docelowo tych tulei gumowych, ale o tym za chwilkę powiem. Wózek trafił na stojak, już dokręcony był, tak jak przed chwilą mówiłem, i nie był odkręcany do samego końca z tego statywu. Znaczy, był odkręcany, ale w momencie, kiedy był spawany albo cięty, to był na tym statywie. I żeby dojść łatwo do wycinania niepotrzebnych elementów, to pożyczyłem plazmę i wyciąłem to, czego nie potrzebuję, dużo łatwiej niż szlifierką. No robiło się trochę bałaganu oczywiście, ale i tak jest to dużo łatwiejsze wycinać właśnie plazmą i później to oczyścić, niż wchodzić tam szlifierką, bo w momencie, kiedy jest statyw, no to jest dosyć ciasno. Mogłem przejść do pasowania dyferencjału do wózka, pierwszego takiego, nazwijmy to docelowego, tak żeby założyć to na auto i zobaczyć, czy to, co sobie ustawiłem na zewnątrz, te moje pomiary, które sobie zrobiłem na zewnątrz, jeżeli chodzi o kąt dyferencjału, są ok, ale oczywiście ten dyferencjał dosyć dużo waży, także trzeba było
zrobić punktowe, ale jednak strzepy, tak żeby mi to nie spadło na głowę oczywiście. Wciśnięty poliuretan, tak żeby wózek był w swoim docelowym miejscu, wózek założony na auto i założony dyferencjał. Generalnie ile razy zakładałem i ściągałem dyferencjał właśnie w ten sposób lewarkiem, to nawet nie chce mi się liczyć, ale nie jestem w stanie go założyć samemu, on jest po prostu za ciężki. W dwie osoby tak, ale jak jestem sam, no to tylko lewarek w ten sposób wchodzi w grę. Po założeniu dyferencjału przykręciłem kawałek wału napędowego, o wale napędowym za chwilę jeszcze powiem, i mniej więcej wycelowałem go w miejsce, gdzie będzie patrzył, czyli w środek podpory. I okazało się, że to, co sobie wymierzyłem na zewnątrz, niestety jest bardzo nieodpowiednie. I zwróćcie uwagę, tutaj na zdjęciu czerwona strzałka to jest przegub homokinetyczny. A na tym zdjęciu widać, pod jak dużym kątem jest wał już wyjściowo. Ten kąt pomiędzy tymi żółtymi liniami, tam gdzie patrzy żółta strzałka, powinien być jak najbardziej 90 stopni. Żeby nie było sytuacji, gdzie już wyjściowo mamy ten przegub homokinetyczny naprężony. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jak w przednich kołach mamy skręcone delikatnie koła i dajemy pełne obciążenie. Także ten przegub musi być jak najbardziej prostopadle wał względem przegubu homokinetycznego, względem flanszy dyferencjału dokładniej. To musi być jak najbardziej zbliżone do prostopadłego. Na początku pierwsze wersje, żeby zmierzyć to równoległość flanszy, bo to jest bardzo istotne, to jest jakby punkt wyjściowy, równoległość flanszy skrzyni biegów do równoległości flanszy przy dyferencjału, zrobiłem to w ten sposób, że użyłem kątownika, a na kątownik był założony taki kątownik magnetyczny i dzięki temu wiedziałem, że jaki jest kąt flanszy skrzyni biegów i ustawiając taki sam kąt jak flansza skrzyni biegów, widzicie zaznaczony żółtą strzałką, jak bardzo dyferencjał musi pójść albo przód do góry, albo tył w dół. To, co widzicie na tym zdjęciu, to jest taki przykładowy rysunek z internetu, który mówi o zasadach ustawienia wału napędowego, o tym, jak powinien być ustawiony, jak może być ustawiony, a jak nie powinien być ustawiony. I to, co jest bardzo istotne w przypadku ustawiania dyferencjału, to jest to, żeby flansza właśnie dyferencjału, flansza przegubu homokinetycznego bądź krzyżaka była jak najbardziej równoległa z flanszą skrzyni biegów. I to, co jest istotne, to nie zależy nam na tym, żeby tutaj wyjściowo uzyskać 0 stopni, ponieważ to jest zależne od tego, jak samochód stoi. Może być tak, że mamy podniesiony tył, opuszczony przód i tak dalej, auto będzie stało krzywo, więc niezależnie od tego, ile jest tutaj stopni na skrzyni biegów, ten sam kąt chcemy mieć z tyłu, żeby to było jak najbardziej równoległe, żeby nie było sytuacji, tak jak widzieliście przed chwilą, że mamy tutaj w ten sposób, a tutaj jest w ten sposób, ponieważ od samego początku już przegub homokinetyczny będzie pod bardzo dużym obciążeniem, czego nie chcemy. I oczywiście jest też tak, że w momencie, kiedy mamy tutaj skrzynię biegów, a tutaj dyferencjał, to nie jest idealnie w osi, może być pod jakimś stopniem w dół, w górę i tak dalej, według zdjęcia, które tutaj widzicie, do 3 stopni, ale w przypadku BMW na dobrą sprawę to jest bardzo delikatna różnica, jeżeli chodzi o wysokość dyferencjału względem właśnie wału napędowego i na dobrą sprawę ciężko jest to bardzo zmierzyć, ale praktycznie ten wał jest poziomo, bo różnica wysokości dyferencjału względem serii jest bardzo niewielka. Starałem się możliwie jak najwyżej ten dyferencjał zamontować, żeby przy obniżonym zawieszeniu kąt półosi był jak najmniejszy, o czym za chwilę powiem. Ale to, co też jest istotne, jeżeli chodzi o ustawienie dyferencjału, to jest właśnie ten kąt po pierwsze. Po drugie, też ciekawostka jest taka, że patrząc z góry, jakby tu jest flansza skrzyni biegów, to nie patrzy to idealnie równolegle i jest to delikatnie przesunięte w stronę pasażera. Na tym zdjęciu widzicie i wynika to z konstrukcji dyferencjału. Flansza ataku jest przesunięta w stronę pasażera. Dyfer jest idealnie na środku wózka, przez co atak jest przesunięty w tą stronę, bo ta kreska, która sobie idzie, to jest środek dyfra, a to jest środek ataku. Także to jest ten, odtąd dotąd to jest ten offset. Dlatego na przykład w E46 mamy dwie długości półosi, ponieważ dyferencjał jest przesunięty tak, żeby patrzył idealnie na flansza, czy homokinetyk, czy krzyżak. Tutaj to wychodziło w E46. Jest przesunięty, żeby patrzył idealnie w stronę skrzyni biegów, ale przez to, że mamy przesunięty dyferencjał, to jest na środku, ale flansze półosi są przesunięte w jedną stronę, dlatego mamy krótszą i dłuższą półoś. W tym przypadku, w którym robię, nie wchodziło to zupełnie w grę, ponieważ po pierwsze nie ma miejsca w wózku, tak żeby to przesunąć,
a po drugie półosie muszą być jednakowe. Nie ma dwóch długości półosi, z których korzystam, czyli 3-litrowy diesel, także jedyną opcją było przesunięcie tego, ustawienie tego dyferencjału patrząc z góry równolegle, czyli w ten sposób, że z jednej i z drugiej strony mamy tą samą odległość. Jaką referencję sobie wybierzecie, to już nie ma znaczenia. Dla mnie referencją był środek wózka i mierzenie do flansz półosi. To było dla mnie punktem referencyjnym. A to, że dyferencjał, przegub homokinetyczny jest przesunięty w stronę pasażera, nie jest istotne, ponieważ korzystam z wału napędowego, za chwilę o tym powiem, który ma przegub homokinetyczny. Więc krzyżak i przegub homokinetyczny. Więc on tą nierównoległość wybierze. Jest to wał, który występuje fabrycznie w E39. Na przykład mamy podobną sytuację. Auto jest dłuższe, ale w dalszym ciągu mamy jeden rodzaj półosi. Więc w E39 mamy dyferencjał, który jest na środku wózka. Co za tym idzie, flansza przegubu homokinetycznego musi być przesunięta w stronę pasażera. Jedynie w E36 mamy w ten sposób, że mamy te same półosie. Od E46 w górę zaczęło się dwie różne długości półosi i tak jest do tego momentu. I na tym mi zależało, żeby była jeden rodzaj półosi, po prostu nie było opcji na to, żeby zrobić tutaj jakąkolwiek kombinację. Jeszcze jeżeli chodzi o ustawienie dyferencjału, zależało mi na tym, żeby dyferencjał był możliwie jak najwyżej, ponieważ w momencie obniżania tylnego zawieszenia półosie zaczynają mocno patrzeć w dół. Im bardziej obniżymy tylne zawieszenie, tym półosie robią coraz bardziej w ten sposób. Dlatego można to skompensować tym, że dyferencjał pójdzie nam do góry. Nie ma aż tak dużo miejsca, ale zawsze można tutaj coś uzyskać. I to, co jest istotne w przypadku właśnie ustawienia dyferencjału, czego nie byłem pewny na 100%, ale okazało się, że tak jest, jest miejsce na pracę półosi i jest to bardzo istotne, ponieważ w momencie, kiedy ustawiłem dyferencjał tak bardzo wstępnie, w tym miejscu, w którym chciałem, podniosłem koła tak, żeby półosie były poziomo, one miały miejsce pracy. I to jest bardzo istotne, ponieważ w momencie, kiedy półosie przeguby będą ściśnięte, to one będą bardzo łatwo się urywały i tak samo dotyczy to w momencie, kiedy półosie mają za dużo pracy, czyli na przykład w mocno obniżonych E36 46, gdzie te półosie są pod bardzo dużym kątem, bardzo mocno pracują, wtedy jest taki patent, czyli podkładanie podkładek pod flanszę przegubu wewnętrznego i dyferencjału, dzięki czemu odsuwamy półoś na zewnątrz i przeguby nie pracują aż tak mocno. Ale w moim przypadku nie było takiej potrzeby, ponieważ mogłem sobie ustawić dyferencjał dokładnie tak jak chciałem i półosie miały miejsce pracy. A jak najłatwiej ustawić ten kąt, czyli równoległość flanszy skrzyni biegów i flanszy dyferencjału. Przed chwilą widzieliście, że robiłem to w ten sposób, czyli przykładałem sobie tutaj tę przylgnię kątownika do flanszy skrzyni biegów i miałem tutaj odczyt, pod jakim kątem to jest, tylko że dokładność tego kątownika, tego pomiaru jest średnia, więc zamiast używać tego kątownika magnetycznego, kupiłem taki kątownik elektroniczny, który jest o tyle fajny, to akurat jest Neo, ale jest to pod wieloma markami, jest o tyle fajny, że ma referencję. Pod przyciskiem włącznika dokładnie jest napis ref. I dzięki temu, nieważne pod jakim to jest kątem, mogę ustawić sobie referencję, czyli w momencie, kiedy to jest pod takim kątem, klikam sobie ten guzik i po chwili on zapamiętuje, pod jakim to jest kątem i ustawia to na 0. I w momencie, kiedy przenoszę ten kąt na drugą stronę, na dyferencjał, to ustawiam jak najbliżej tego samego kątu, który był właśnie przy skrzyni biegów i dzięki temu wiem, że te przylgnie są ze sobą równoległe. Tylko tyle i aż tyle. Można oczywiście to bezpośrednio dolepiać i na flanszę skrzyni, i na homokinetyk, ale to jest na tyle fajne, ten kątownik jest o tyle fajny, że mamy tutaj 90 stopni, plus do tego możemy sobie to obniżyć i widzieć więcej niż to, jak przykładamy to gdzieś wyżej. Także dla mnie akurat taki przymiar był bardzo pomocny. No i dzięki temu wiedziałem dokładnie, pod jakim kątem mam sobie ustawić dyferencjał, tak żeby on był jak najbardziej równoległy ze skrzynią biegów. Także mając te pomiary, zacząłem przerabiać zarówno przednie, jak i tylne mocowanie. Z przodu trzeba było je wyciąć, trochę podnieść do góry. Były już kolejne problemy, czyli dyfer zaczął dotykać w wózek, więc trzeba było to podciąć. Po następnym wrzuceniu dyferencjału w dalszym ciągu nie było to, co chciałem. W dalszym ciągu ten kąt nie był taki, jaki powinien być.
I na tym zdjęciu widać wcześniej wspomniane tuleje. Żółtą strzałką jest zaznaczona zewnętrzna tuleja, w której w środku wchodziłaby tuleja gumowo-metalowa i ona już zaczęła dotykać o karoserii, ta czerwona strzałka u góry, ona zaczęła się już opierać o karoserię i niestety, ale byłem zmuszony zrezygnować właśnie z tych tulei, ponieważ musiałem jeszcze mocniej podnieść przód do góry, a nie chciałem obniżać tyłu. Wolałem uzyskać to w ten sposób, uzyskać ten kąt w ten sposób, żeby maksymalnie jak najbardziej podnieść przód. No i efekt był taki, że musiałem zrezygnować właśnie z tych tulei gumowo-metalowych i zamiast nich dyferencjał jest przykręcony do wózka na sztywno. W tych miejscach wcześniejszych tulei są przyspawane tulejki, śruby M12, które przykręcają dyferencjał do wózka, a te zielone strzałki to jest miejsce, które musiałem trochę podszlifować w karoserii, tak żeby zrobić tutaj odpowiednią ilość miejsca dla mocowania dyferencjału w wózku. Jak wszystko było ok, pod odpowiednim kątem, to zdemontowałem całość i całość skręconą ze sobą, czyli wózek ze statywem, z dyferencjałem, zacząłem spawać. Spawane częściowo migiem, częściowo tigiem. Było to celowo skręcone ze sobą, tak żeby nie było sytuacji, gdzie ściągnie mi te mocowania, ponieważ widać tutaj, że ta ilość spojeń jest dosyć spora, więc było to spawane na przykręconym dyferencjale, tak żeby nic tutaj nie ściągnęło, żeby nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o wymiary. Na tym zdjęciu jeszcze przy okazji wspomnę, chociaż wspominałem o tym wiele razy, są dolne mocowania wahaczy, dolnego wahacza właściwie, które są z relokacją. Czerwona strzałka to jest oryginalne miejsce dolnego wahacza, a żółta strzałka to jest relokacja o 40 mm w dół. I coś takiego pozwala na zmniejszenie camber gain o ile dokładnie, nie pamiętam, muszę to w końcu zmierzyć procentowo, policzyć procentowo, ale zmniejsza to mocno tendencję do kładzenia się koła w momencie kompresji. Zapraszam Was przy okazji na film o modyfikacjach tylnego zawieszenia. W górnym prawym rogu macie link do tego filmu. Ale wracając do tematu napędu, całość skręcona ze sobą jeszcze raz, czyli wózek, dyferencjał, tak żeby sprawdzić jeszcze raz, czy wszystko jest ok. Pomalowałem miejsce tulei i tym razem, ze względu na to, że dyferencjał jest przykręcony na sztywno do wózka, zarówno z przodu, jak i z tyłu, zdecydowałem się zamontować tuleje gumowe, gumowo-metalowe, fabryczne, tak żeby całość tego zespołu napędowego, mimo tego, że dyfer jest na sztywno, mogła pracować względem karoserii. Czy jest to dobre rozwiązanie, czy nie, to się okaże, ale wydaje mi się, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza w tym przypadku, czyli w momencie, kiedy mamy część usztywnioną. Za jakiś czas sprawdzę, czy nic tutaj się nie zmienia, ale wydaje mi się, że tego typu mocowanie na gumowych tulejach jest bardzo dobrą opcją w tym przypadku. Całość założona jeszcze raz na auto, jeszcze raz wszystko sprawdzone, jeżeli chodzi o to, czy dyferencjał da się łatwo ściągać, montować, czy nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakieś miejsca, które są problematyczne. Było jedno takie miejsce przy przednim mocowaniu prawym dokładniej. Ta czerwona strzałka pokazuje miejsce, które musiałem trochę podfrezować, tak żeby można było tutaj zakładać dyferencjał, żeby on miał delikatnie miejsce pracy podczas przykręcania. Od drugiej strony akurat było dosyć dużo miejsca i na tamtym etapie pospawałem też tylne mocowania. Te tuleje, o których wcześniej mówiłem, które miały być na początku tylko montażowo, zostały tam już ostatecznie i te żółte strzałki właśnie pokazują te tuleje stalowe, które zostały obspawane na stałe razem z wózkiem. Też przy okazji wspomnę, że jeżeli chodzi o tylny dekiel dyferencjału, on ma dosyć duży radiator, który wystaje na dole i nie jest to akurat obowiązkowe, ale nie chciałem, żeby on wystawał aż tak mocno na dół. Także ściąłem właśnie tą dolną część radiatora, która jest zaznaczona tutaj w środku tego żółtego prostokątu, rąbu właściwie. Zrobiłem to zarówno w jednym, jak i w drugim dyferencjale, ścięte lisem około 3 cm mniej więcej, tak żeby nie było ryzyka, że przy maksymalnym zamknięciu zawieszenia na jakichś nierównościach ten dekiel będzie sobie szorował o asfalt. Tak więc w momencie, kiedy wszystko było sprawdzone, wózek został pomalowany i już na gotowo mógł trafić na auto. Tutaj jeszcze gwoli ścisłości, jeszcze raz sprawdzenie tego kąta i widać, że 0,33 stopnia różnicy względem flanszy skrzyni biegów. Można powiedzieć, że to jest błąd pomiarowy. Równoległość tych flanszy skrzyni biegów i dyferencjału jest zachowana idealnie. No i na tamtym etapie poskładałem zawieszenie jako tako, żeby można było wyjechać na zewnątrz. I jeżeli chodzi o dyferencjał, wózek, pasowanie i ustawienie, to by było na tyle. Półosie i górne wahacze. Zastosowane półosie z 3-litrowego diesla E39
Wymagają dwóch rzeczy, o jednej wspomniałem wcześniej, czyli piasta wahacza wloczonego musi być na duży frez. Ja akurat zastosowałem piasty z zamiennika, był toczony czop pod mniejsze łożysko i dzięki temu mogłem zastosować te półosie właśnie z dużym frezem. Ich jest dostępnych na rynku bardzo dużo, to jest standardowa ich cena, one za tyle chodzą i zdecydowanie jeżeli chodzi o cenę i dostępność tych półosi kontra ich wytrzymałość, to nie znajdziecie nic lepszego. Problem tylko jest taki, jeżeli chodzi o właśnie te duże przeguby zewnętrzne w E36 i E46, że osłona przegubu dotyka o górny wahacz. Rozwiązanie jest bardzo proste, wystarczy, tak jak jest zaznaczone tutaj zielonym markerem, kółko, wyfrezować to miejsce, tak żeby zrobić przestrzeń tutaj dla osłony przegubu, to jest wahacz E36 i tak samo przy okazji zrobiłem do innego E46 aluminiowe wahacza w ten sam sposób i tak to wygląda po założeniu. Jest tutaj miejsce na to, żeby pracował sobie przegub. Wahacze moje stalowe pojechały do malowania i zawieszenie było poskładane już na jakichś ostatnich etapach z tymi pomalowanymi wahaczami. Profilaktycznie wymieniłem sobie osłony przegubów na nowe. Tamte nie były popękane, ale chciałem to zrobić po prostu dla świętego spokoju. I po pierwszym treningu, po pierwszej jeździe tym samochodem, w momencie kiedy zawieszenie zaczęło pracować, wszystko zaczęło pracować i tak dalej, wszedłem pod auto, tak żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok. No i znalazłem dwa problemy. Po pierwsze, z lewej strony czerwona strzałka pokazuje, a właściwie nie pokazuje opaski, która powinna być, bo opaska gdzieś zniknęła, to jest z lewej strony, a z prawej strony opaska była, ale żółta strzałka pokazuje, że ona jest wygięta, a czerwona strzałka pokazuje ślad, w którym ona ewidentnie pracowała i w momencie zamknięcia zawieszenia ta opaska ewidentnie dotykała tego miejsca. Żeby zdemontować górne wahacze do tego, żeby zrobić większą rewizję, musiałem zdemontować dyferencjał. Na tym zdjęciu widać z poprzednich etapów, że u góry są śruby mocujące górne wahacze, ale to dotyczy każdego dyferencjału. Zawsze, żeby zdemontować górny wahacz, musimy zdemontować dyferencjał. Także korzystając z okazji, zdemontowałem wtedy dyfer i wymieniłem go na inne przełożenie. Było 3,38, wrzuciłem 2,81. No ale przede wszystkim zrobiłem tą rewizję większą. Tutaj ta czerwona strzałka to jest ślad po opasce, po tym elemencie, który się zgniata. Tutaj właśnie widać ten element zaznaczony czerwoną strzałką. Z lewej strony ściągnęło opaskę, jej nie było nigdzie, ale całe szczęście osłona przeżyła, także wystarczyło założyć nową opaskę i ona fabrycznie jest zagniatana w ten sposób, że nie wystaje żaden element. Także znalazłem opaskę, która była bardzo niska i nie wystawała do góry, tak żeby nie było ryzyka, że ona znowu będzie miała kontakt z górnym wahaczem. I dodatkowo tą rewizję w górnym wahaczu jeszcze bardziej powiększyłem, tak żeby zrobić tutaj jeszcze więcej miejsca na tą osłonę przegubu. No i tak to wygląda od góry. Ta rewizja jest dosyć duża. Czy ona wpływa na wytrzymałość tego wahacza? Wydaje mi się, że nie, jak już to go bardziej usztywnia. Z czasem będę to sprawdzał, czy wszystko tutaj jest ok, czy nie jest potrzebna jakaś większa rewizja. Oczywiście rozwiązaniem najłatwiejszym jest górny wahacz regulowany i wtedy mamy bardzo dużo miejsca na tą osłonę przegubu, ale ja póki co nie chciałem w to wchodzić, mam osobny amortyzator i sprężynę. Dlatego jeżeli zastosujecie właśnie półosie E39 w E36 i E46, to tego typu rewizję, a właściwie to tego typu rewizję, czyli większą, musicie zrobić. Wał napędowy. Zahaczę tutaj kilka słów o skrzyni biegów, ponieważ na późniejszych etapach będzie to istotne. Na początku pierwszą koncepcję, którą miałem, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to był 3-litrowy diesel M57 5-biegowy i pod tą skrzynię zrobiłem łapę, ponieważ silnik mam w pozycji benzynowej. W parze z skrzynią biegów diesla skrzynia jest pod kątem i wymaga tego, żeby zrobić jej customową łapę. Zrobiłem wybierak i tak dalej, ale w międzyczasie zmieniłem koncepcję, jeżeli chodzi o skrzynię biegów i wrzuciłem ZF-a 5-biegowego, ale od benzyny, ponieważ doszedłem do wniosku, że jest lżejsza i jest wystarczająco wytrzymała na moje potrzeby. Dyferencjał wrzucony, można było zacząć mierzyć wały napędowe i miałem ich kilka różnych rodzajów z E39, z E46. Było tego kilka, było po prostu w czym wybierać, jeżeli chodzi o ten złom i wybrałem dwa wały napędowe, z których wykorzystałem elementy. U góry to jest, oba są z E39. U góry wał jest z wcześniej wspomnianego E39 523, czyli 2,5 litra M52B25, który fabrycznie wychodził ze skrzynią ZF-a i przód pasuje pod skrzynię ZF-a, czyli krzyżak przegubu elastycznego. Na dole mamy M57 5 biegów i ten wał kupiłem pod poprzednią skrzynię biegów, ale nie wykorzystałem go na tamtym etapie i zrobiłem w ten sposób, jeżeli chodzi o elementy, które wybrałem do wału napędowego.
Odciąłem przód flanszy z tego górnego wału, czyli ZF 5 biegów benzyna. Z dolnego wału napędowego z 3-litrowego diesla wyciąłem krzyżak i podporę wału. A jeżeli chodzi o tylną część, to zamówiłem wał napędowy, a właściwie kawałek wału napędowego z E6544. Miałem pewność, że będzie pasowało, ponieważ ten dyferencjał, który montuję, sprawdziłem w Real OM i to było na pewno dokładnie to, jeżeli chodzi o przegub homokinetyczny. I zamówiłem go w ten sposób, że powiedziałem, że potrzebuję tylko kawałek na końcu, nic więcej. Odcięli mi tak, jak jest ta żółta strzałka. I z tymi trzema elementami, czyli z krzyżakiem łącznika elastycznego, ze środkową częścią, czyli krzyżak plus podpora wału i tą końcową częścią, czyli przegub homokinetyczny, podjechałem w ten adres, który jest dosyć znany lokalnie. Jest to pan, który hobbystycznie jako emeryt robi wały napędowe i przywiozłem mu te części z wymiarami i wymiary były określone w ten sposób, że były od przylgni do osi i do przylgni. Czyli od przylgni skrzyni biegów do osi podpory wału i do przylgni przegubu homokinetycznego. I dzięki oznaczeniu wymiarów właśnie w ten sposób, czyli oś i przylgnia, macie pewność, że te wymiary będą się zgadzały, jeżeli oczywiście wał będzie wykonany prawidłowo. I mój był wykonany prawidłowo. Tak wyglądał odebrany wał. Pod względem estetycznym on może nie jest idealny i te spawy, ok, jestem w stanie zrobić ładniejsze, ale renoma i doświadczenie tego pana, który robił właśnie ten wał napędowy, jest na tyle dużo, że wiedziałem, że ten wał będzie zrobiony prawidłowo. On jest pozbawany, wyważony, zaznaczony ze sobą, jeżeli będzie odkręcany, tak żeby był później kręcony ze sobą jeszcze raz prawidłowo. Minęło trochę czasu od założenia tego wału napędowego. Pojechałem na lotnisko, zrobiliśmy pierwszy trening, pierwsze wstępne strojenie auta. No i niestety okazało się, że skrzynia biegów, którą wrzuciłem, czyli ta po lewej, ZF 5-biegowa benzyna, wydaje z siebie dźwięki dosyć straszliwe i ewidentnie po prostu padła. To była skrzynia używka, która nie jeździła wcześniej u mnie w każdym razie, więc wiedziałem, że muszę zmienić skrzynię biegów i doszedłem do wniosku, że skoro mam tego ZF-a 5-biegowego diesla po prawej stronie i mam do niego wszystko, czyli mam sprzęgło, mam łapę, mam wodzik, mam 100% części, to wrzucam właśnie tą skrzynię, ale problem był taki, że po lewej stronie jest ten ZF benzynowy, po prawej diesel. I widzicie na tym zdjęciu, że ten diesel po prawej stronie, skrzynia jest dłuższa. Z przodu były zlicowane, z tyłu ewidentnie jest dłuższa o około 30 mm, tak plus minus. To jest pierwszy problem, a drugi problem jest taki, że przegub elastyczny jest zupełnie inny, ale miałem odłożony ten początek wału napędowego z dokładnie tej skrzyni. I jeszcze raz mierząc odległości podjechałem z wałem napędowym i z tą planszą skrzyni do pana Zygmunta i ściął, skrócił, pospawał i jeszcze raz wyważył wał napędowy pod tą skrzynię, czyli pod ZF-a dieslowego. I na tym zdjęciu jest to już poskładane. Auto przeżyło wstępne strojenie, przeżyło cały dzień na Toruniu upalania. Sprawdzałem, wszystko wygląda idealnie, nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o wał napędowy, także wszystko działa dokładnie tak, jak miało działać. Podsumowując, lubię robić podsumowania w moim filmie, więc teraz nie będzie inaczej. Nagrałem takie podsumowanie we wrześniu zeszłego roku, w momencie, kiedy nagrywałem pierwszy klip do tego filmu, ale to podsumowanie się trochę zdezaktualizowało, więc chcę nagrać je jeszcze raz. Bardzo jestem zadowolony z tego, co tutaj zrobiłem. Ogrom pracy i przede wszystkim pytanie, czy to się opłaca, czy to ma w ogóle sens. Moim zdaniem to jest tuning, tutaj nic nie ma sensu i to nie jest opłacalne i to zupełnie nie o to chodzi, ale widzę przede wszystkim dwa benefity, jeżeli chodzi o to, co tutaj zrobiłem. Po pierwsze mam napęd, który ma potencjał 2 razy większy niż silnik, więc już jest jakiś apetyt na to, żeby budować następny silnik, ale to jeszcze długa droga. I to jest trochę w pewnym sensie moje podejście do budowania samochodów, czyli nie jechać na limicie wytrzymałości podzespołów, tylko mieć ten zapas. I tutaj zdecydowanie zapas wytrzymałości tego układu napędowego jest ogromny i mogę spokojnie kopać sprzęgło, schodzić ciśnieniem z opon i być pewnym, że nic tutaj się nie podda, albo teoretycznie się nie podda, bo oczywiście wszystko jest możliwe. Mogę tutaj urwać półoś jak najbardziej. Dyfer nie sądzę. Jest zaspawany tak, jak powinien być zaspawany, więc jeżeli chodzi o dyfry, raczej jestem spokojny. Jeżeli chodzi o półosie, mam jedną w zapasie i liczę się z tym, że być może będzie taka potrzeba wymiany. Także to jest numer 1, jeżeli chodzi o benefity, czyli wytrzymałość tego układu napędowego.
A drugi benefit jest taki, że bardzo dużo się nauczyłem i mam nadzieję, że tą wiedzę przekazałem Wam i to, czego się nauczyłem w trakcie budowy tego układu napędowego, czyli kilkanaście razy ściąganie, zakładanie, ustawianie, cięcie, spawanie i tak dalej. Momentami już naprawdę chciałem się poddać, bo nie liczyłem, ile razy ten wózek zakładałem i ściągałem. Kilkadziesiąt pewnie spokojnie. Tak, żeby dojść do tego etapu, który jest teraz, czyli zrobienia tego prawidłowo. No ale to, czego się nauczyłem w trakcie, pozwala mi na to, że gdy będę robił to następnym razem, to od samego początku będę wiedział, jak do tego podejść, bo na przykład dyfer jest zamontowany na sztywno, zaspawałem te miejsca montażowe, w których miały być tuleje gumowo-metalowe, ale w końcu je zaspawałem, z tego względu, że tu kilka razy zmieniała się koncepcja na ten napęd. Oryginalnie były tu wspawane wzmocnienia wózka, które później były częściowo wycięte, tak żeby zrobić miejsce na jeszcze poprzedni wózek. To było zaspawane i na tym etapie, gdybym chciał zostawić te tuleje, to musiałbym jeszcze raz to wyciąć. Tylko że to już było pospawane, pomalowane, zakonstruowane i nie chciałem tego robić, dlatego wolałem na tamtym etapie to zostawić. I wiem, że gdybym od samego początku robił to jeszcze raz, to na pewno od samego początku wyciąłbym budę bardziej, tak jak na przykład robi się to w Wintersach. W momencie, kiedy wkłada się wózek z Wintersem, to trzeba mocno wyciąć środkową część nad wózkiem, bo inaczej nie ma opcji, Winters jest za duży i się po prostu nie mieści. Tu jest w pewnym sensie podobnie, ale chodzi o mocowania. W momencie, kiedy chcemy ten dyfer mieć w miarę możliwości jak najwyżej, no to trzeba liczyć się z tym, że trzeba wycinać budę. Także jeżeli ma być to zrobione prawidłowo, to nie będzie zdecydowanie łatwe. Myślę, że dyfer E39 typ 188 zmieściłby się tu dużo łatwiej. Nawet wózek mógłby zostać praktycznie w większej części oryginalny. Ewentualnie z przednią część lekko wyciąć, żeby zrobić miejsce pod przednie mocowanie. Można byłoby wykorzystać tylne mocowanie, jeszcze do końca tego nie sprawdzałem. Na samym początku powiedziałem o tym, że poprzednią wersję mam gotową. W momencie, kiedy nagrywam ten klip, ona już została sprzedana. Wleciała do E36 z V8 Mercedesa, o ile dobrze pamiętam. Także nie pytajcie się mnie o to, już tego nie mam. Nie mam żadnych następnych wersji, a jeżeli chcecie mieć coś takiego u siebie, no to niestety, ale musicie zrobić to sami. I mam nadzieję, że w tym filmie dowiedzieliście się, jak to zrobić. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, pomysły, jeżeli coś zrobiłem nie tak, coś powiedziałem nie tak, no to jak najbardziej zapraszam Was do komentarzy. Dziękuję. Do zobaczenia w następnych filmach.